Hever jest miejscowością położoną 40 km na południowy wschód od Londynu. Znajduje się tutaj średniowieczny zamek związany z rodziną Boleyn. Jest to doskonałe miejsce na jednodniową wycieczkę. Znajduje się tutaj nie tylko zamek, ale także piękny park i kilka innych interesujących atrakcji. Organizowane są tu także różne imprezy, jak turnieje rycerskie czy pokazy łucznictwa. Za mną możecie Państwo zobaczyć mało znaną atrakcję Anglii. Jest to zamek Hever, który powstał w roku 1270 i w następnych wiekach kilka razy był przebudowywany. Około 200 lat po swoim powstaniu, pod koniec wieku XV, dostał się w posiadanie rodziny Boleyn, tej rodziny, z której pochodziła Anna Boleyn, czyli druga żona Henryka VIII. Jak Państwo wiedzą, Henryk VIII był jednym z najbardziej znanych królów angielskich. Wśród innych znanych królów możemy wymienić także Wilhelma Zdobywcę, a następną znaną osobą na tronie angielskim była dopiero królowa Wiktoria w XIX wieku. Henryk VIII był jednym z najbardziej znanych królów angielskich, to podczas jego rządów i w wyniku jego związku z Anną Boleyn doszło do wydzielenia się kościoła anglikańskiego. Było to spowodowane tym, iż papież nie wyraził zgody na rozwód króla angielskiego ze swoją pierwszą żoną. W wyniku nieudzielenia zgody papieża na rozwód Henryka VIII z pierwszą żoną doszło do tak zwanego aktu supremacji, czyli oddzielenia się kościoła angielskiego od kościoła katolickiego. Na początku relacji Henryka VIII z Anną Boleyn król chciał, aby Anna Boleyn została jego kochanką, aczkolwiek ona nie zgodziła się na to i w wyniku dalszych kroków doszło do małżeństwa Henryka VIII z Anną. Następnie król oczekiwał od Anny, iż urodzi mu syna, co niestety nie nastąpiło i w wyniku czego oskarżył ją o różne rzeczy, czego efektem było skazanie jej na śmierć. Została ona ścięta na szafocie. Anna Sklewes także mieszkała w tej posiadłości, gdyż po śmierci Anny Boleyn ten zamek wszedł w posiadanie Henryka VIII. W wiekach zamek ten przechodził różne koleje losu. Właścicielami jego było kilka bogatych rodzin. Następnie na początku wieku XX właścicielem tego zamku został amerykański magnat prasowy William Astor. Dokonał on znacznej restauracji tego obiektu, którą podziwiać możemy aż do teraz. Jak przystało na prawdziwy zamek, obiekt ten posiada most wodzony, bramę wjazdową, mury obronne, a także fosę. Na 3 kondygnacjach zamkowych oglądać możemy komnaty wyposażone w zabytkowe meble, tkaniny, dawne narzędzia tortur, miecze, zbroje, a także obrazy rodziny Tudorów. Drawing Room to sala, która w czasach Tudorów pełniła funkcje biurowe. Pomieszczenie to zostało zaaranżowane z inicjatywy Williama Astora w 1905 roku. Przyjmowano tu wielu sławnych gości, m.in. królową Elżbietę II, Winstona Churchilla, Artura Conan Doyle'a czy George'a Bernarda Shaw'a. W końcu sali znajduje się ukryty minibarek, który umieszczony został w wieży obronnej. Biblioteka w tej sali została zaaranżowana w roku 1905, natomiast w czasach Tudorów pomieszczenie to pełniło role biurowe. Ponad kominkiem znajduje się portret założyciela fortuny rodziny Astorów. Miało to miejsce pod koniec XVIII wieku.
Pokój ten jest zaprojektowany jako sypialnia Henryka VIII. Prawdopodobnie zatrzymał on się kilka razy na zamku w Hever. W pobliżu zamku znajduje się interesująca atrakcja dla najmłodszych. Jest to labirynt skrzewów, który istnieje tutaj ponad 100 lat. Jak przystało na średniowieczny zamek, można spróbować tutaj swoich sił w włócznictwie. Jedną z atrakcji ogrodów wokół zamku w Hever jest labirynt wodny. Zapewnia on sporo zabawy dla najmłodszych, gdyż stąpając po płytach uwalniane są niekontrolowane wytryski wody. Jak widać, nie tylko dzieci nieźle się bawią. W pobliżu zamku można podziwiać ogród róż, na który składa się ponad 4000 różnokolorowych kwiatów. Jedną z najpiękniejszych części wokół zamku jest ogród włoski, na który składają się m.in. żywopłody cisowe, pergola, czyli aleja z podporami i z zadaszeniem, po którym wiją się rośliny. W ogrodzie tym znajduje się wiele elementów architektonicznych i rzeźb sprowadzonych z Włoch. Ze względu na swoją atrakcyjność, w ogrodach zamku w Hever często urządzane są śluby. W Hever znajduje się sztuczne jezioro o powierzchni 38 akrów, które powstało w 1904 roku. Zostało ono wykopane przez 800 mężczyzn. Nad jeziorem znajduje się m.in. włoska loggia, a także japoński tea house. Wokół jeziora można udać się na spacer o długości około 1 km, podczas którego można podziwiać m.in. ptactwo wodne. Istnieje także możliwość wypożyczenia łodzi. Co ciekawe, wokół jeziora znajdują się 3 małe bunkry strażnice. Zostały one zbudowane w czasie II wojny światowej na wypadek niemieckiej inwazji. Niestety dowiedziałem się o tym dopiero po powrocie do Londynu, czyli mam powód do kolejnej wizyty w Hever. W parku znajduje się wiele ścieżek spacerowych. Wśród nich są m.in. Sunday Walk, Church Gill Walk czy Diana Walk. Znajduje się tu także staw o nazwie Two Sister Pool.